Dzień dobry, mam na imię Sylwia. Jak pan ma na imię? Jak pani ma na imię? I am happy to see you again. Today we have a lesson number 5. In the lesson number 4, we learned the cardinal numbers, the ordinal numbers, and the month names. So you know how to answer the question what day is today, który dzisiaj jest in Polish, and when, kiedy. So let's check what you remember. Który dzisiaj jest? Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 26 lutego. Dzisiaj jest 26 lutego. Którego jest pierwszy dzień wiosny? Którego jest pierwszy dzień wiosny? You know the ordinal number. Pierwszy. Pierwszy dzień wiosny jest 21 marca. Pierwszy dzień wiosny jest 21 marca. Very good. Bardzo dobrze. Now the cardinal numbers. Do you remember how to say 5? Very good. 5. Do you remember how to say 12? Very good. 12. Do you remember how to say 40? Very good. 40. Do you remember how to say 4,000? 4,000. Very good. 4,000. Today I'm going to teach you names of nationalities and professions in Polish. What is more, I'm going to present how to use the instrumental case to express what your nationality is, what your profession is, and also how to use the instrumental case after the preposition with z in Polish. To answer the question kto to jest, you use forms in the nominative case. In this way you say kto to jest? To jest Amerykanin. Please repeat. To jest Amerykanin. To jest Amerykanka. To jest Amerykanka. Very good. Kto to jest? To jest Hiszpan. To jest Hiszpan. Kto to jest? To jest Hiszpanka. Please repeat. To jest Hiszpanka. Kto to jest? To jest Francuz. To jest Francuz. To jest Francuska. To jest Francuska. Very good. Kto to jest? To jest Polak. To jest Polak. To jest Polka. To jest Polka. Kto to jest? To jest Włoch. To jest Włoch. To jest Włoszka. To jest Włoszka. Kto to jest? To jest Czech. To jest
Czech. To jest Czeszka. Please repeat. To jest Czeszka. Kto to jest? To jest Egipcjanin. To jest Egipcjanin. To jest Egipcjanka. To jest Egipcjanka. Very good. Kto to jest? To jest Anglik. To jest Anglik. To jest Angielka. To jest Angielka. Kto to jest? To jest Słowak. To jest Słowak. Very good. To jest Słowaczka. To jest Słowaczka. Kto to jest? To jest Portugalczyk. To jest Portugalczyk. To jest Portugalka. To jest Portugalka. To jest Nigeryjczyk. Please repeat. To jest Nigeryjczyk. To jest Nigeryjka. To jest Nigeryjka. Very good. Kto to jest? To jest Chińczyk. To jest Chińczyk. To jest Chinka. To jest Chinka. Very good. To jest Japończyk. To jest Japończyk. To jest Japonka. To jest Japonka. Very good. To jest Belg. To jest Belg. To jest Belgijka. To jest Belgijka. To jest Ukrainiec. To jest Ukrainiec. To jest Ukrainka. To jest Ukrainka. Very good. To jest Niemiec. To jest Niemiec. To jest Niemka. To jest Niemka. To jest Turek. To jest Turek. To jest Turczynka. Please repeat. To jest Turczynka. Very good. So, as you can see, to jest plus the noun in the nominative case. To jest Polak. To jest Polka. Now we may proceed to the question who is he? Kim on jest in Polish? To answer to this question, you use the noun in the instrumental case. In this way, you say kim on jest? On jest Amerykaninem. Kim on jest? On jest
Amerykaninem. Please repeat. Amerykaninem. Kim on jest? On jest Francuzem. On jest Francuzem. Kim on jest? On jest Włochem. On jest Włochem. Very good. Kim on jest? On jest Czechem. On jest Czechem. Very good. Kim on jest? On jest Hiszpanem. On jest Hiszpanem. Very good. Kim on jest? On jest Egipcjaninem. On jest Egipcjaninem. Kim on jest? On jest Anglikiem. On jest Anglikiem. Very good. Kim on jest? On jest Portugalczykiem. On jest Portugalczykiem. Kim on jest? On jest Słowakiem. On jest Słowakiem. Kim on jest? On jest Polakiem. On jest Polakiem. Kim on jest? On jest Nigeryjczykiem. On jest Nigeryjczykiem. Kim on jest? On jest Chińczykiem. On jest Chińczykiem. Kim on jest? On jest Japończykiem. On jest Japończykiem. Kim on jest? On jest Belgiem. On jest Belgiem. Very good. Kim on jest? On jest Ukraińcem. On jest Ukraińcem. Kim on jest? On jest Niemcem. On jest Niemcem. Kim on jest? On jest Turkiem. On jest Turkiem. Very good. As you can see, we just add ending m or em to the noun in the nominative form to make the form in the instrumental case. We use ending em when a noun ends with k or g, just as in these examples. To jest Nigeryjczyk. On jest Nigeryjczykiem. To jest Belg. On jest Belgiem. Now we may proceed to the question kim ona jest? Kim ona jest? Who is she? So I'm going to show you the instrumental case in the feminine gender. Let's start. Kim ona jest? Ona jest Amerykanką. Ona jest Amerykanką. Very good. Kim ona jest? Ona jest Francuską. Ona jest Francuską. Kim ona jest? Ona jest Hiszpanką.
Ona jest Hiszpanką. Kim ona jest? Ona jest Włoszką. Ona jest Włoszką. Kim ona jest? Ona jest Czeszką. Ona jest Czeszką. Very good. Kim ona jest? Ona jest Egipcjanką. Ona jest Egipcjanką. Kim ona jest? Ona jest Portugalką. Ona jest Portugalką. Kim ona jest? Ona jest Słowaczką. Ona jest Słowaczką. Kim ona jest? Ona jest Nigeryjką. Ona jest Nigeryjką. Kim ona jest? Ona jest Chinką. Ona jest Chinką. Kim ona jest? Ona jest Japonką. Ona jest Japonką. Very good. Kim ona jest? Ona jest Angielką. Ona jest Angielką. Kim ona jest? Ona jest Belgijką. Ona jest Belgijką. Kim ona jest? Ona jest Ukrainką. Ona jest Ukrainką. Kim ona jest? Ona jest Niemką. Ona jest Niemką. Kim ona jest? Ona jest Turczynką. Ona jest Turczynką. And now, kim ja jestem? Kim ja jestem? Ja jestem Polką. Ja jestem Polką. Kim ty jesteś? Or kim pani jest? Please try to make the answer. As you can see, we just change ending a into on to make the form in the instrumental case. We may proceed to the names of professions. Now I'm going to present the nouns in the nominative case and in the instrumental case. Then I'm going to present forms in the feminine gender. Okay, let's start. Kto to jest? Kto to jest? To jest profesor. To jest profesor. Kim on jest? Kim on jest? On jest profesorem. On jest profesorem. Kto to jest? To jest nauczyciel. To jest nauczyciel. Kim on jest? You can try. On jest nauczycielem. On jest nauczycielem. Kto to jest? To jest lektor. To jest lektor. Kim on jest? On jest lektorem.
On jest lektorem. Kto to jest? To jest inżynier. To jest inżynier. Kim on jest? On jest inżynierem. On jest inżynierem. Very good. Kto to jest? To jest prawnik. To jest prawnik. Kim on jest? Exactly. On jest prawnikiem. On jest prawnikiem. Very good. Kto to jest? To jest lekarz. To jest lekarz. Kim on jest? On jest lekarzem. On jest lekarzem. Very good. Kto to jest? To jest fryzjer. To jest fryzjer. Kim on jest? On jest fryzjerem. On jest fryzjerem. Kto to jest? To jest kasjer. To jest kasjer. Kim on jest? On jest kasjerem. On jest kasjerem. Kto to jest? Kto to jest? To jest student. To jest student. Kim on jest? On jest studentem. On jest studentem. Very good. As you remember, we have some exceptions. Sometimes the noun in masculine ends with a. When the noun ends with a, we just need to change the ending a into ending on to make the form in the instrumental case. Just as in these examples. Kto to jest? To jest wykładowca. To jest wykładowca. Kim on jest? On jest wykładowcą. On jest wykładowcą, not wykładowcem. On jest wykładowcą. Kto to jest? To jest dentysta. Kim on jest? On jest dentystą. Very good. On jest dentystą. Kto to jest? To jest kierowca. To jest kierowca. Kim on jest? On jest kierowcą. On jest kierowcą. Let's move on to the feminine gender. Kto to jest? To jest lektorka. To jest lektorka. Kim ona jest? Ona jest lektorką. Ona jest lektorką. Kto to jest? To jest nauczycielka. To jest nauczycielka. Kim ona jest? Ona jest nauczycielką. Ona jest nauczycielką. Kto to jest? To jest prawniczka. To jest
prawniczka. Kim ona jest? Ona jest prawniczką. Ona jest prawniczką. Kto to jest? To jest lekarka. To jest lekarka. Kim ona jest? You can try. Very good. Ona jest lekarką. Ona jest lekarką. Kto to jest? To jest fryzjerka. To jest fryzjerka. Kim ona jest? Ona jest fryzjerką. Ona jest fryzjerką. Kto to jest? To jest kasjerka. To jest kasjerka. Kim ona jest? Ona jest kasjerką. Ona jest kasjerką. Kto to jest? To jest studentka. To jest studentka. Kim ona jest? Ona jest studentką. Ona jest studentką. Kto to jest? To jest wykładowczyni. To jest wykładowczyni. Kim ona jest? Ona jest wykładowczynią. Ona jest wykładowczynią. Kto to jest? To jest dentystka. To jest dentystka. Kim ona jest? Ona jest dentystką. Ona jest dentystką. Kto to jest? To jest sprzątaczka. To jest sprzątaczka. Kim ona jest? Ona jest sprzątaczką. Ona jest sprzątaczką. Very good. You should know that some names of professions doesn't have feminine forms. To use the name in the feminine gender, we just add word pani before the noun, or we can use the noun in masculine with the personal pronoun in feminine, just as in these examples. Kto to jest? To jest pani profesor. To jest pani profesor. Kim ona jest? Ona jest panią profesor. Ona jest panią profesor. Or ona jest profesorem. Ona jest profesorem. Kto to jest? To jest pani inżynier. To jest pani inżynier. Kim ona jest? Ona jest panią inżynier. Ona jest panią inżynier. Or ona jest inżynierem. Ona jest inżynierem. Kto to jest? To jest kierowca. Kim ona jest? Ona jest kierowcą. Now the time to show you how to make an important question. Are you a student or are you a dentist? In Polish we ask: czy jesteś studentem? Czy jesteś
dentystą? Or in formal way, czy pan jest studentem? Czy pan jest wykładowcą? Czy pan jest profesorem? Czy pani jest lektorką? To make the answer, you can say tak, jestem lektorką. Or nie, nie jestem dentystką. Nie, nie jestem dentystką. Ja jestem lektorką. In this way, you can tell me, czy pan jest profesorem? Or czy pani jest studentką? Very good. Okay, the time for practice. I'm going to ask a question, then please answer to this question. Kto to jest? To jest nauczyciel. To jest nauczyciel. Kim jest Monika? Kim jest Monika? Monika jest panią inżynier. Monika jest panią inżynier. Kim jest Adam? Adam jest kierowcą. Very good. Adam jest kierowcą. Now we may proceed to the last part of the lesson. As you know, we also use the instrumental case after the preposition with, z in Polish. Today I'm going to show you how to use the instrumental case after the preposition with, z in Polish, with the verbs pracować and rozmawiać. Let's start with the verb pracować. This is a good opportunity to conjugate this important verb. Ja pracuję. You can repeat. Ja pracuję. Ty pracujesz. Ty pracujesz. On pracuje. On pracuje. Ona pracuje. Ona pracuje. Ono pracuje. Ono pracuje. And formal expressions. Pan pracuje. Pani pracuje. Very good. My pracujemy. My pracujemy. Wy pracujecie. Wy pracujecie. Oni pracują. One pracują. And formal expression. Państwo pracują. Very good. In English you ask, who do you work with? In Polish you ask, z kim pracujesz? Z kim pracujesz? Or z kim pan pracuje? Z kim pani pracuje? To make the answer to this question, you say pracuję z and give the name in the instrumental case. So, for example, pracuję z Anną. Pracuję z Robertem. Monika pracuje z Adamem. Adam pracuje z Moniką. Let's move on to the verb rozmawiać. Let's conjugate this verb together. Ja rozmawiam. Please repeat. Ja rozmawiam. Ty rozmawiasz. Ty rozmawiasz. On rozmawia. On rozmawia. Ona rozmawia. Ona rozmawia. Ono
rozmawia, ono rozmawia, pan rozmawia, pan rozmawia, pani rozmawia, pani rozmawia. My rozmawiamy, my rozmawiamy, wy rozmawiacie, wy rozmawiacie, oni rozmawiają, oni rozmawiają, one rozmawiają, one rozmawiają, państwo rozmawiają, państwo rozmawiają. In English you say, who do you speak with? Or who are you talking to? In Polish you say, z kim rozmawiasz? Z kim rozmawiasz? Or z kim pan rozmawia? Z kim pan rozmawia? Z kim pani rozmawia? Z kim pani rozmawia? Let's make the answer. Rozmawiam z profesorem. Rozmawiam z profesorem. Anna rozmawia z Robertem. Anna rozmawia z Robertem. Robert rozmawia z Anną. Robert rozmawia z Anną. Dziękuję. That's all for today. I hope that you enjoyed the lesson and you understand everything. Our next lesson is going to be about the accusative case in the context of food and drink products. So, miłego dnia, have a nice day and do zobaczenia. See you!